Siemanko, jest 7 rano, 12 marca. Jestem właśnie w Istambule na lotnisku. I co? Jakiś czas temu podjąłem ważną decyzję, żeby po 13 latach od pierwszego złamania mojego nosa w końcu go zoperować. Od razu zaznaczam, nie, to nie koniec ze sportami walki. Będę robił po prostu przerwę, którą potrzebuję na 6 miesięcy, żeby nos wytrzymał, żeby się zagoił i wtedy wracam do sportu. Także każdego pytanie ubiegnę, bo już takie komentarze dostawałem. Czy jak kiedyś zreperuję nos, to skończę ze sztukami walki? Nie, nie skończę. No, przyleciałem tutaj razem z Fly Medica, tak samo jak robiliśmy zęby, znaczy nie robili dla mnie zęby, przeszczep włosów, to tym razem przyszedł czas na zrobienie nosa. Nos miałem złamany 9 razy już, także no, lekarza, doktora, który się będzie tym zajmował, czeka mocne wyzwanie, bo mój nos jest w kawałkach. Tutaj pan, który na mnie czekał, a tutaj busik. Chyba przyjechał. Merhaba. Please. Hello. Jo. Po prawie godzinie dojechaliśmy do kliniki w Doku. Tutaj będę miał teraz właśnie konsultację z doktorem. Już wcześniej miałem parę miesięcy temu, sprawdzał mój nos, ale jeszcze raz będzie. Ja powiem wam tak, no z moim nosem to oni będą mieli naprawdę dużo roboty. Widzicie? Wygląda jak wygląda. Cała ta kość tutaj poszła w bok. Pierwszy raz złamałem nos w 2011 roku na Phuket. Na walce Muay Thai dostałem z łokcia, kość się wyłamała, znokautowany byłem. No i po tym 8 razy jeszcze było to uszkodzone, ale to tak, wiecie, ta kość była wtedy słaba. Chciał jakiś mocniejszy cios, no to po prostu się łamała. No, jestem już teraz po wizycie u doktora. Doktor sprawdzał, bo zaglądał do środka. No, powiedział, że nie jest dobrze, bo nie jest. Ja to doskonale wiem, że nie jest. Operacja potrwa około 3-3,5 godziny jutro. O 7 rano już tu mam być. Będę pierwszym pacjentem operowanym. Później muszę zostać w szpitalu na noc oczywiście. Pytał się, jak ma ingerować tutaj w ten nos. Ja powiedziałem, że nic. Mogę tylko po prostu wsadzić na miejsce. Nos ma być prosty. Nie zmniejszać, nic nie polepszać i tak dalej. Bo nie chcę mieć jak modelki z Instagrama, tylko chcę mieć normalnie, ładny, bokserski nos. Tak jak był, tylko prosty. O to mi chodzi. Także jutro wracam tu do kliniki na operację. Ogólnie w Turcji trzeba zostać tydzień czasu po takiej operacji. Ponieważ wiadomo, trzeba tutaj przychodzić, sprawdzać, co tam się dzieje, później powyciągać to wszystko z nosa i dopiero mogę lecieć samolotem po 6 dniach w sumie. No. Teraz EKG i jeszcze badania krwi. No i dobra, powiem wam, jak wygląda sytuacja. Miałem oczywiście kontrolę u lekarza, tam sprawdzić wszystko co jak, tak jak wam mówiłem. Następnie poszedłem zrobić badania krwi, EKG, to też widzieliście. Następnie trzeba było podpisać parę dokumentów. Dokumentów takie, że zgadzam się na operację, na podanie tam jakichś leków i tak dalej, i tak dalej. No i co? Jutro rano zabieg. Cieszę się. Naprawdę się cieszę. Od 13 lat mam krzywy nos. I będzie wreszcie prosty. No, będzie coś nowego. Teraz jadę do hotelu, mam jakieś pół godzinki drogi. Idę jeszcze sobie poćwiczyć trochę, mam siłownię akurat w hotelu. Zakwaterowanie mam oczywiście tutaj w cenie. Transporty z kliniki do kliniki z lotniska i tak dalej też są oczywiście w cenie. Hotel jest ze śniadaniem. No i hotel jest tam z opieką lekarza. Właśnie tam jest, tam w szpitalu jest, znaczy w hotelu jest lekarz, który w razie czego jakby coś mi się tam działo po operacji, jakieś komplikacje, to on tam cały czas na miejscu jest. Co do pogody, to dzisiaj pogoda w Istambule niestety nie rozpieszcza. Mam nadzieję, że za jakieś 2 godzinki się trochę polepszy. Chcemy trochę z Pawłem pojeździć po mieście. No jest już 23, o 6:45 mam pobudkę, ponieważ 7:15 ruszamy do kliniki, o 8 jest planowane rozpoczęcie zabiegu. Pewnie się to przeciągnie, bo to normalne.
Nie będzie tak, że po prostu przyjadę, rozumiem, położę. Pewnie zabieg się rozpocznie się około 9. Fajnie, bo to duża zmiana. No i to zmiana taka, na którą czekałem już od dawna. Także jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego. Co do zabiegów, które tutaj robiłem wcześniej, to widzicie, włosy pięknie odrastają, a to dopiero się zaczyna. Ząbki piękne. Także bardzo polecam Flymedica, bo za każdym razem jestem zadowolony. No, także ostatni raz możecie zobaczyć, jak bardzo krzywy jest ten nos. No, może jeszcze trochę zobaczyć, ale później już po zabiegu będzie na swoim miejscu. No i kierowca już jest i ruszamy do kliniki. Jak długo będziemy jechać? Nie wiem, zależy od korków. No i tak jak dzisiaj tutaj się zatrzymuję, mój pokój hotelowy, plazma, 60 cali to ma na pewno. Dostałem już właśnie kapcie, ciuszki, które mam założyć. Tu coś jest i zaraz zaczynamy zabieg. Yo. Niezłe wdzianko. Co? Dobra, waflon już założony. Sprawdzili teraz puls, ciśnienie. Wstałem już jakiś zastrzyk. No i wydaje mi się, że to jest ostatni już film z takim nosem, moi kochani. Trochę się zmieni. Mam nadzieję. Lekarz powiedział, że ogólnie operacja potrwa około 3 godzin, no bo to nie będzie lekka operacja dla niego, żeby naprawić ten nos w takim stanie, ale da radę. Z dobrym specjalistą. No i jestem po zabiegu, znaczy jestem 10 godzin po zabiegu, bo calutki dzień spałem, caluteńki po prostu. No, coś mocnego to było, co mi dali na sen, ale obudziłem się tylko 3 razy. 2 razy jak przyszedł doktor, raz mi pokazywał, jak wygląda mój nos bez opatrunku. To pamiętam, że to robił, ale nawet nie pamiętam, jak wyglądał. Później przyszedł kolejny doktor, pytał się, czy wszystko dobrze, powiedziałem, że tak. No i przynieśli mi obiad. No, tak mi minął właśnie 13 marca. Ja no spoko. Jestem bardzo zaskoczony, że ten nos niby był łamany, a nie miał spuchniętej twarzy całej. Nie wiem. Dobrze go chyba złamali i wstawili na miejsce, bo byłem przekonany, że oczy będą miał tak zapuchnięte i zalane krwią, że szok. A nie ma. Troszeczkę, delikatnie może. Zobaczymy jutro w sumie, no. Ale tak to już by było. Trzeba coś zjeść. Siemanko. Minęły 22 godziny od operacji. O 8 wczoraj zacząłem, teraz też od 8. Nas wygląda tak. Cieszę się, bo oczy nie spuchły i to jest dla mnie najważniejsze, że będę mógł normalnie wyglądać. Byłem przekonany, znaczy wiecie, ta rana po nocy spuchnięta oczywiście, bo dopiero wstałem, ale byłem przekonany, że wczoraj po operacji, że będę miał całe zasiniaczone oczy tutaj, bo wiadomo, że tam jak się wyłamywało, no to jednak ta krew się leje, no. A tu super, po prostu mega na plus. O, właśnie był doktor teraz na wizycie u mnie i spoko, wytłumaczył mi, wiecie, on wczoraj pokazywał, jak wygląda mój nos po operacji, a ja byłem taki porobiony jeszcze lekami nasennymi, że ja w ogóle nie pamiętam, co mi pokazywał. Mówili, że tak, że cała ta kość, którą miałem tutaj przesuniętą w bok, złamaną, po łokciu w Tajlandii, kiedyś jak dostałem, 13 lat temu, musiał się dostać, w środku mam porozcinane, musiał się dostać tam, wyłamać ją z powrotem, nasunąć w dobre miejsce, tam dopasować, żeby wszystko było dobrze, podtrzymać i tak dalej. No mówi, że to była ciężka operacja, że było naprawdę dużo roboty, ale że nos jest prościutki. Pokazywał mi teraz zdjęcie i nos naprawdę dobrze wygląda, także no, nie mogę się doczekać, aż wam pokażę. Fajnie, właśnie przynieśli śniadanko.
Bo nie wiedzą, że takie to ja 3 muszę zjeść. Ale jak będę chciał, to mi doniosą. Tutaj akurat jestem w takiej klinice, że można ponadprogramowo sobie brać jedzenie, ile tam chcecie. Jak jesteście głodni, to po prostu wam przyniosą. Także super. Wczoraj tak miałem z kolacją. Przynieśli mi kolację o 18, a ja o 21 głodny. Ja mówię, kurde, coś bym zjadł. No i przynieście jeszcze jedno. Także spoko. No, jadę już do domu. Jest dokładnie 11, czyli jestem 24 godziny po zabiegu. Czuję się dobrze, także wszystko super. Powiem wam, że naprawdę jestem tak zachwycony tym, że oni mi to zrobili tak, że nie jestem popuchnięty cały. Serio, ja byłem przekonany, że ja nie będę mógł w ogóle, wiecie, nic nie będę widział, będę miał takie siniaki pod oczami i tak dalej. Tak jak miałem po każdym złamaniu. A teraz jest dobrze. Wizytę mam w klinice za 5 dni. Dostałem całą reklamówkę leków, które mam brać, żeby to na wszystko się dobrze goiło. No i 5 dni wakacji w Istambule. Będę miał czas, żeby porobić swoje rzeczy. No, może się uda też coś zobaczyć, jeszcze pozwiedzać. Dobrze by było. Pogoda jest bardzo średnia, bo jest cały czas zakurzone. Zimno też jest. No ale co? Będzie dobrze. Pokażę wam w ogóle, w jakim hotelu się zatrzymacie. Prawdopodobnie mają 3 hotele w sumie. Znaczy 3 podpisane umowy, w których są pacjenci. Ja akurat jestem w Nowa Plaza Prime. Ze względu na to, że tutaj też jest cały czas lekarz. Jakby coś trzeba było, to zawsze można do mnie zajrzeć. Pokażę wam, jak ładnie w środku wygląda. Jest tu też basen, siłownia i tak dalej, no ale wiadomo, jak przyjeżdżacie robić nas, to za bardzo nie można z tego skorzystać. No ale jest też restauracja, kawiarnia. Bardzo ładny hotel jest. Taka restauracja. Muszę iść zamówić coś do jedzenia. No, a pokój jest taki. To jest łazienka. O! Fajnie była posprzątana. Łazienka, tutaj lodówka, garderoba. Tak wygląda. Bardzo dobry. Pamiętajcie, że jak przylecicie do Istambułu, jest tu wiele pięknych miejsc do zobaczenia. Tak jak mówiłem w jednym z odcinków, dla mnie Istambuł to jest jedno z moich najbardziej ulubionych miast w ogóle w całej Europie. Wiadomo, no, leży i w Europie, i w Azji, ale teraz jesteśmy akurat po europejskiej stronie. Tam był niebieski meczet, tutaj Hagia Sofia, który też teraz jest przerobiony na meczet. Patrzcie, czym się buja policja tutaj. Traffic Police, Bentleyem. W ogóle zauważyłem, jak to teraz poprzerabiali. Przyszedłem z drugiej strony, bo nie mogłem Pawła znaleźć. Tutaj całkowicie z drugiej strony teraz jest wejście dla ludzi, którzy chcą tylko odwiedzić, a z jednej strony dla ludzi, którzy idą się modlić. I pamiętajcie, jak będziecie chcieli normalnie wejść, to trzeba tak jakby od boku, nie od głównego placu. Tyle tu już czekam na niego, łażę tam i z powrotem, że już 3 razy mnie policja zaczepiała. 3 razy tajniaki, 4. raz już podszedł normalnie w mundurze i sprawdził mój paszport i się pyta, co tu robię. Wyglądam na mocno podejrzanego typa chyba. A najlepsze, jak otworzył paszport, a tam pieczątki z Afganistanu, z Iranu, Iraku, Somalii i tak dalej. Mówi, o, dużo podróżujesz. No, trochę tak. Dajcie, że przyjazd do Turcji to też próbowanie pysznego jedzenia, a także pysznych słodyczy. Tutaj wszystko z pistacjami, baklawy, bardzo lubię. My sobie zamówiliśmy kunafę, czyli to tutaj, proszę nam podgrzać, to jest z serem. Dodatkowo tamte słodkie rolki. Uwielbiam to po prostu. Strasznie słodkie, ale bardzo pyszne. No i gotowe. Właśnie. To cukier to już aż pływa w tym cukrze. O, to będzie strasznie słodkie. Ale dobre na pewno. 18 godzina, wszystko już praktycznie pozamykane, wszystkie sklepy. Jest dzisiaj akurat 15 marca. Jest Ramadan. Parę dni temu się zaczął.
Także wiecie, oni w ciągu dnia nie mogą nic pić, nic jeść. Dopiero po 18 po modlitwie, jak zajdzie słońce. Także wszyscy zamykają interesy i do jedzenia i do picia. Idziemy zaraz jeszcze na główny deptak. Zobaczymy jak tam jest pełno restauracji, kawiarni i tak dalej. Także tam pewnie będzie już otwarte. Jesteśmy właśnie na most Galata. Wszyscy tu zawsze rybki łowią. W okolicach mostu można znaleźć fajne miejsce, gdzie na grillu robią od razu te rybki z bułkami. Pyszne, polecam. Ulica, na której zawsze są ludzie. O której godzinie dnia byście nie wyszli albo nocy, zawsze tu będą. Naprawdę już tu chodziłem o różnych porach i zawsze było tak samo. Chociaż nie, teraz jeszcze jest mało. Za godzinę albo za dwie będzie jeszcze raz więcej niż teraz. Trzeba zjeść kepsa, jak to bywa w Turcji. Byś w Turcji zjeść kebaba? Nieładnie. Nie wolno tak. To jest akurat takie miejsce, gdzie parę obok siebie jest. Byłem tu ostatni raz, to właśnie tutaj niedaleko miał hotel. Idealna lokalizacja to była. No mocne to jest. Jest pokazane, co się w gazie dzieje. Siemanko, drugi dzień po operacji. Możecie zobaczyć jak... O, tutaj jestem brudny. Możecie zobaczyć jak to wygląda. Jestem bardzo zadowolony, bo oczy są całe, nie są spuchnięte. Widziałem dzisiaj 3 dziewczyny na dole w restauracji, co też miały zabiegi. Nie wiem, czy ta sama klinika, czy nie. Ale miały robione to samo, miały korektę nosa. No i one wyglądały dużo gorzej niż ja. Także ja albo jestem szczęściarzem, albo naprawdę mega szacun dla doktora za to, jak przeprowadził ten zabieg, że moje oczy wyglądają normalnie. I patrzcie, ja mogę wciągać nosem, tam nic nie ma. To jest petarda po prostu. Ale i tak noce są bardzo ciężkie. Przyznam szczerze, ja nie potrafię spać w nocy i oddychać tylko ustami. Budzę się co chwilę, wysycha mi w buzi, muszę co chwilę pić. A że piję za chwilę, to może chodzić co chwilę, sikać. No i tak to jest. Ale mniejsza z tym, 2 dni już za mną. Ogólnie muszę tutaj być przez... Znaczy ogólnie się jest 7 dni, ja akurat będę 6 dni, ale ogólnie jak się przyjeżdżacie, trzeba być 7 dni. Tak to wygląda. Nie pokazywałem wam jeszcze jak wyglądają śniadania. Także tutaj pan robi jajka, pomidorki jak do szakszuki. Powiem wam, że wybór jest naprawdę dobry. Także jak przyjedziecie na operację nosa, będziecie w tym hotelu, to na śniadania na pewno nie będziecie narzekać. No, jest 5. dzień po operacji nosa. Możecie zobaczyć jak wygląda. W sumie dużo nie widzicie. Zobaczycie jutro, ponieważ jutro w sumie ja jadę dzień wcześniej ściągnąć opatronek. Już normalnie powinno się ściągnąć po 7 dniach. Ja niestety po 6 muszę wracać do Tajlandii. Także jutro przed wylotem mam jeszcze sprawdzanie, mam wizytę u lekarza. Ściągną mi to i zobaczymy, czy założę nowy, czy już zostanie bez. Myślę, że naprawdę bardzo dobrze się goję. Także zobaczymy jutro. Siemanko, siemanko. 6. dzień po zabiegu. Jadę właśnie do kliniki na kontrolę, no i zdjąć to z nosa. Także jeszcze chwila i zobaczycie jakie są efekty. Gdzieś tu czeka na mnie mój kierowca, który po mnie przyjechał właśnie. Powiem wam tak, no trochę emocje są ze względu na to, że ja 13 lat miałem krzywy nos.
90% moich znajomych nigdy nie widziało mnie z prostym nosem. A to 10, które mnie widziało, to na pewno nie pamięta nawet, jak to wyglądało. W 2011 roku złamałem nos i złamałem go tak, że po prostu przykleił mi się do policzka. Dostałem takiego łokcia. O. Także ciekawe, jak to będzie. No, po kontroli później jeszcze tutaj się doprowadzić do normalnego stanu i będzie dobrze. Wiecie, zapuszczałem trochę przed ostatnim wyjazdem do Iraku, chociaż tam brody nikt nie nosi, tam wszyscy mają wąsy. No, ale tak, trzeba skrócić, żeby dobrze wyglądać. No i właśnie jestem u doktora teraz. Nos mam oczywiście jeszcze upuchnięty cały, no bo jest, ale normalnie inny gościu. I już dziwnie. Ja nie widziałem siebie z prostym nosem ponad 13 lat. Ale fajnie. Gösterdim ben, burnu da gösterdim falan. Przyszedł pokazać panu nos. Ja pamiętam, że on był, on mi pokazał, a nie pamiętam, jak wyglądał. Ja 10 godzin wtedy spałem. Jeśli chodzi o alkohol, to minimum ze 2 miesiące, żeby poczekać. Jakby pojawił się ból przez tą nową tu, bo tutaj dosyć przyciskał. Tutup şöyle minik to wtedy gevşetebilir. taki, który nie do wytrzymania, to tutaj Rozchylić to troszkę. Troszkę, Video, minimalnie. minimal böyle Okej. videoda böyle bıp bıp çekebilir. Okej, To ja właśnie pierwszą. okej. Ale tak dobrze jak dzisiaj, jak teraz to nie oddychałem, bo ja od 14 Ödemi lat. gidince böyle görünecek bak. Böyle. 13 lat ponad złamany, to normalnie O oddychałem. kadar iyi şekilde Normalnie przed tym złamaniem. utrzymywać alamadı. Ale to poprawi kondycję. Szok. No, na Że pewno, oddychał. na pewno. No. Wtedy normalnie oddychał i wszystko. Jeszcze dostałem takie coś. Jak to się nazywa po polsku? Retainer? Tak, dokładnie. Żeby po prostu, wiecie, nie dość, że jest na niego nałożony antybiotyk, że się tam goiło wszystko od środka, to jeszcze dodatkowo to mi ma rozprawiać te dziurki w nosie po prostu. Żeby działało, tak ma działać. Przez ile to nosi? 2 miesiące? Przez 2 miesiące po 5 godzin dziennie mniej więcej. No, przed spaniem to będę sobie spał wtedy. Podziękowałem doktorowi. Naprawdę świetne podejście do pacjenta. Wszystko z uśmiechem na ustach. Wytłumaczył mi co i jak, co mam robić. Wiadomo, później po tym jak ściągnę za tydzień, to muszę nosić jeszcze przez 2 miesiące. Muszę przez 2 miesiące masować ten nos, ponieważ wiadomo, będzie opuchnięty i tak dalej. Tam, żeby wszystko się fajnie regenerowało. Bardzo, bardzo jestem zadowolony. Wrócę do hotelu, jeszcze podam Wam, jakie są ceny takiego zabiegu, żebyście wiedzieli. Dziękuję Flying Medica przede wszystkim za to. Moje życie się zmieniło. Naprawdę. Przez to, jak ja mogę oddychać po tym, teraz w ogóle jak mogę oddychać, to a mimo to, że to trochę zapycha, to teraz dostrzegłem, jaki miałem problem przez ostatnie lata. Jestem zadowolony z tego, jak się zmieni. Wiecie, dla mnie, jako sportowca, to będzie bardzo duża zmiana względem, będę miał lepszy tlen na treningach, będę lepiej oddychał, lepsza kondycja i wszystko. Znakomicie. No i przede wszystkim wygląd się poprawi, a to też bardzo ważne. A teraz idę do doktora Serkana sprawdzić włosy. Sprawdzić, jak wszystko tam rośnie, czy wszystko przebiega tak, jak powinno. Wyjdę, to Wam powiem. Dobra, najważniejsza sprawa teraz, bo wiele osób pewnie czeka na to, ile kosztuje taki zabieg nosa w Turcji. Ceny wahają się od 3800 euro do 4750, tak jak to było w moim przypadku, ponieważ mój przypadek był bardzo skomplikowany. Ja nos miałem po prostu w kawałkach, lekarz musiał składać puzzle, dopasowywać do siebie, także to było po prostu najcięższa operacja. Dodatkowo, oczywiście, żebyście wiedzieli, w tej cenie macie transporty z lotniska, 7 dni w hotelu, bo musicie tu tyle spędzić, z czego jedna noc jest w szpitalu, znaczy w klinice w sumie. Hotel macie ze śniadaniami, zatrzymujecie się w tym hotelu, w którym ja byłem dokładnie. Transporty po Istambule, jak trzeba jechać do kliniki i z powrotem. No i opiekę polskiego tłumacza w klinice, która Wam ze wszystkim pomaga. W cenie nie macie leków, które musicie wykupić, ale to
200 zł zapłaciłem za nie wszystkie, które potrzebowałem. Wiadomo, tych innych posiłków, które tutaj jecie i bilet lotniczy, sami musicie dolecieć do Istambułu. Powiem tak, to co zobaczyłem, jak wyglądał mój nos, niesamowite. Jestem mega zadowolony. Thank you. O, akurat dostałem obiadek. Czekam, aż zejdzie opuchlizna. Wtedy będziecie mogli dokładnie to zobaczyć u mnie na kanale. Także jeśli jesteś tu akurat pierwszy raz, w przypadku tego, że chciałeś zobaczyć lub chciałaś, jak wygląda operacja nosa, zapraszam na kanał Podróże Wojonika. Tam można zobaczyć dużo fajnych podróży. No i to było na tyle. Dzięki wielkie. Jeszcze raz dziękuję Fly Medica. Bardzo Wam polecam, bo jestem naprawdę bardzo zadowolony. Pamiętajcie, że też wykonują inne rzeczy jak przeszczep włosów, zęby lub jeszcze dużo innych. Pozdrawiam serdecznie. Na razie. A więcej znajdziesz w opisie filmu.